Nietypowa sytuacja, bo nasz kamper został w domku, a my lecimy samolotem. No to próbujemy zapiekanek, które tak książulo zachwalał. Dobre? Jest to moje rodzinne i Jani rodzinne miasto, także... I moje! Będąc w Zamościu, koniecznie musicie spróbować tego przysmaku. Są to cebularze, takie placki z cebulą. To właśnie w Zamościu powstało powiedzenie o stole szwedzkim. Tu możemy zobaczyć jeszcze oryginalną bramę z czasów niemieckich, z niemieckimi napisami. Nawet są ślady jeszcze po pociskach, po kulach. Ja tutaj mam mortadellę włoską, mozzarellę di bufalo, i pistacjowy sos i pistację. Pycha. Jest to muzeum składające się z 3 pomieszczeń. W Zamościu, bardzo blisko Starówki, jest też kemping, także dla wszystkich zainteresowanych, którzy przyjeżdżają kamperem lub z przyczepą kempingową, można tutaj wjechać, zostawić. Ogród ma powierzchnię 13,8 hektara. Zamieszkują go 2524 zwierzęta. Cześć, witajcie. Cześć. Jesteście na kanale Camper Go. Dzisiaj witamy Was w nietypowym miejscu, a mianowicie na lotnisku. Jesteśmy na lotnisku w Bristolu i wybieramy się w podróż tylko we dwójkę. Ania została w domu, a my lecimy do Polski na ferie. Kaja ma wolne ze szkoły, tak zwany half term, więc wyjeżdżamy. Lecimy do Polski, a mianowicie odwiedzić dziadków, bo nie widzieliśmy się już od czerwca. Kaja zatęskniła, Ania została w domu, a my mamy tydzień wolnego, no i lecimy. Także zapraszamy, zostańcie z nami, pokażemy Wam nasze okolice, czyli Lubelszczyznę, Roztocze, Zamość. Zapraszamy. Właśnie dostaliśmy informację, że mamy lecieć z bramki 13, więc idziemy. Nietypowa sytuacja, bo nasz kamper został w domku, a my lecimy samolotem. Zaraz wchodzimy na pokład i widzimy się pewnie już w Polsce. My już w samolocie zajęliśmy miejsca i startujemy. Mieliśmy Pringlesy, ale trochę napuchły. Właśnie wylądowaliśmy, wychodzimy. Jaka to duża urosła. Jak Kaja się czujesz? Dobrze. Zadowolona? Że jesteś z babcią? Z dziadkiem? A ty jak się czujesz? Dziadek się bardzo dobrze czuje. To dobrze. Babcia się czuje bardzo dobrze. Babcia też? Babcia się czuje też bardzo dobrze. A my wracamy, jedziemy do Biłgoraja po drodze do Zamościa i wstąpimy na zapiekanki, które polecał książulo, ponoć najlepsze w Polsce. Spróbujemy. To próbujemy zapiekanek, które tak książulo zachwalał.
Dobre? Jak? No, dobre, rzeczywiście. Zapiekanki spróbowaliśmy. No i co, możemy powiedzieć, że były bardzo dobre. Wszystkim smakowały, także też polecamy. A my wracamy do domu, do Zamościa. Mamy jakąś godzinkę, no godzinkę, około godzinki do domu. My przyjechaliśmy już do rodzinki, także dzisiaj spędzamy wieczór już sobie tak na osobności, nie nagrywamy. Zapraszamy, zostańcie z nami, bo jutro wybieramy się do Zamościa. Pokażemy wam, jakie są tutaj fajne rzeczy, co warto odwiedzić, gdzie pójść, co zobaczyć. Także do jutra, trzymajcie się. Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj przyjechaliśmy na Starówkę Zamojską. Chcemy wam pokazać to miasto. Jest to moje rodzinne i Jani rodzinne miasto, także... I moje! No, powiedzmy. Także zapraszamy was na wycieczkę po tym fajnym miejscu. Pokażemy wam fajne rzeczy, co tutaj można zobaczyć. Niestety, tak jak mówię, my jesteśmy w lutym, jest trochę zimno, ale w lecie jest tutaj dużo fajniej. Także zostańcie z nami i zapraszamy. Zamość został założony w XVI wieku przez Jana Zamoyskiego. Jest uznawane jako miasto idealne. Zostało ono zaprojektowane przez włoskiego architekta Bernardo Morando. Zamość to Padwa Północy, wpisana na listę UNESCO w 1992 roku. Jak możecie zauważyć, dookoła rynku są zrobione takie podcienia, w których na tą chwilę mieszczy się dużo sklepów i restauracji. W sezonie dookoła wystawione są takie bary, parasolki, praktycznie dookoła tej Starówki jest tutaj duży ruch, można spróbować lokalnych potraw. Tamte kolorowe kamienice są to kamienice ormiańskie. W okresie letnim z wieży ratuszu jest grany hejnał. Jest on grany tylko na 3 strony świata. Nie jest grany na zachód, ponieważ Jan Zamoyski miał jakby tutaj spór z władcą Krakowa, więc nie jest grany w stronę Krakowa. Będąc w Zamościu, koniecznie musicie spróbować tego przysmaku. Są to cebularze, takie placki z cebulą, często sprzedawane tutaj w piekarniach, praktycznie w każdej piekarni możecie to kupić. Spróbujcie, dobre, chrupiące. To jest ciasto drożdżowe, z cebulą i z makiem. Tak, Gryza? Pycha. Za mną możemy zobaczyć bramę lwowską, jedną z kilku bram, która dawniej służyła jako jedyne wejście do miasta, ponieważ Zamość ogrodzony był dookoła murami i fosą. Jedną z kolejnych rzeczy, którą warto odwiedzić, jest Natrzaniec. Jest tutaj muzeum historyczne i w środku możemy wejść i przejść się taką trasą turystyczną i poczuć się jak obrońcy Zamościa Bastionu VII. Tak jak mówiłem wcześniej, Zamość zaprojektowany został jako miasto idealne. Jest ono zbudowane z równoległych uliczek, które przecinają się pod kątami prostymi, a dookoła dawniej Zamość był otoczony murami obronnymi. Jest to miasto, które dawniej bardzo ciężko było zdobyć.
Za mną znajduje się kolejna z bram, jest to brama lubelska. Według legendy to właśnie w Zamościu powstało powiedzenie o stole szwedzkim. W tamtych czasach wojska szwedzkie były niepokonane i praktycznie tylko 3 miasta zdołały odbić atak, a mianowicie Gdańsk, Jasna Góra, no i Zamość. Po tym jak nie udało się zdobyć Zamościa, wojska szwedzkie próbowały podstępem zdobyć miasto. W tamtych czasach miastem rządził Jan II Zamojski, był to wnuk Jana Zamojskiego i on wyczuł ten podstęp. Wojska szwedzkie po tym jak Zamość odbił atak, próbowały dostać się do środka podstępem. Podstęp miał być taki, że zaproponowano Janu II Zamojskiemu, że na pożegnanie wojska szwedzkie chciały zjeść ucztę tutaj z żołnierzami Zamościa i chcieli wejść do środka. Ale tak jak mówiłem wcześniej, Jan II Zamojski wyczuł podstęp i kazał wystawić wszystkie stoły na zewnątrz i wojska szwedzkie jadły wszystkie posiłki na stojąco. Po prawej stronie znajduje się Akademia Zamojska, też jest to historyczny budynek w Zamościu. Na Starym Mieście możemy również spotkać takie małe figurki. Są to figurki bohaterów poezji Bolesława Leśmiana, który też mieszkał w Zamościu. Jeżeli będziecie w Zamościu w lecie, bardzo polecamy te lody Bosko, jedne z lepszych lodów w Zamościu. Za mną znajduje się synagoga żydowska. Powstała w 1618 roku. W środku znajduje się muzeum, a jest to jedna z najlepiej zachowanych późnorenesansowych synagog w Polsce. Jednym z miejsc, które warto odwiedzić, jest Rotunda Zamojska, która znajduje się za moimi plecami. Jest to gmach, który dawniej służył jako działobitnia. Powstał w latach 1825-1831. W latach 1940-1941 Niemcy przekształcili ten budynek jako więzienie śledcze. Miejsce to pełniło także rolę takiego miejsca przesiedleńczego dla ludzi, którzy zostali przesiedlani z tych terenów, z okolic terenów Zamojszczyzny podczas II wojny światowej. Przez to więzienie przeszło około 50 000 ludzi. Niestety zostało tutaj zamordowanych około 8 000 ludzi. Początkowo Niemcy chowali ludzi w tych grobach dookoła tej rotundy, ale z czasem, kiedy już po prostu brakło na nich miejsca, robili takie zbiorowe groby. No a pod koniec wojny, niestety, żeby ukryć ślady, wszystkie zwłoki zostały wykopane i zostały palone na samym środku tej rotundy. Tu możemy zobaczyć jeszcze oryginalną bramę z czasów niemieckich z niemieckimi napisami. Nawet są ślady jeszcze po pociskach, po kulach. Jak sama nazwa wskazuje, rotunda ma kształt takiego okręgu. Po środku jest plac, a w murach dookoła tego okręgu są cele, w których kiedyś przetrzymywano więźniów. Dodam, że wstęp na rotundę jest bezpłatny, także może każdy tutaj przyjść,
nie ma żadnych biletów. Opuszczamy Rotundę Zamojską, miejsce na pewno warte odwiedzenia, jeżeli będziecie w okolicy. Najfajniejsze jest to, że wszystkie ważne miejsca w Zamościu są blisko siebie, więc wszędzie można pieszo przejść. My niestety odwiedziliśmy Rotundę w lutym, jest dosyć zimno, na szczęście nie ma deszczu, ale w lecie, jeżeli przyjedziecie do Zamościa, to jest bardzo fajne miejsce, tak na jeden dzień, dwa, do zwiedzenia wszystkiego. Tuż za Rotundą Zamojską jest zalew. Zalew jest odnowiony, więc warto tutaj przyjechać w lecie. Jeżeli jest ciepło, jest fajna plaża, piasek. Można sobie tam poleżeć, pokąpać się, pospacerować dookoła. Bardzo fajne tereny, również polecamy Zalew Zamojski. Za mną znajduje się Starówka, ratusz, pomnik Jana Zamojskiego. Tutaj jest katedra, a przed nami jest siedziba Zamojskich, która teraz będzie remontowana. Zimno się zrobiło, idziemy się trochę zagrzać i zjemy pizzę. Tą restaurację również możemy polecić, bardzo dobra pizza. Pizzeria Roma, na Starówce oczywiście. Ceny mamy różne, tak, przystawki. Pizzę najtańsze 25 zł, margarita 29. Ja zamówiłem taką na wypasie za 46 zł. Mortadella. Sos pomidorowy, mozzarella, mortadella włoska z pistacjami, rucola, mozzarella świeża, di bufala, krem pistacjowy, pistacje. No, spróbujemy. Piwo lane 15 zł, zwierzyniec Pils 10-13, takie są ceny. Dobra, ja zamówiłam pizzę. Taką zamówiłam. Ja zamówiłam kotto pizzę. Składniki są sos pomidorowy, mozzarella, szynka i jeszcze kukurydza. Do tego polecamy lokalne piwo Zwierzyniec, do którego też pojedziemy, czyli do Zwierzyńca. Przyszły nasze pizze, także zajadamy. Pizza jest przepyszna, więc bardzo polecamy. Ja tutaj mam mortadellę włoską, mozzarellę di bufalo, pistacjowy sos i pistacje. Pycha. Dobra, już zapłaciliśmy. Zjedliśmy pizzę. Ekipa. Dobra. Wracamy już z obiadu, zapłaciliśmy 217 zł za 4 duże pizze, takie 33 cm, 2 piwa i herbatkę i napój. Śnieg. Jest śnieg. A znajdujemy się z powrotem na Starówce. Tutaj w tej chwili w okresie zimowym jest lodowisko, ale zazwyczaj w lecie odbywają się tutaj różne imprezy, koncerty, także zawsze wszystkie kulturowe imprezy są na Starówce.
Zaraz przy wyjściu ze Starówki jest katedra, którą też warto odwiedzić. Idziemy właśnie w jej stronę, zaraz pokażę, jak ona wygląda. Katedra jest zabytkowym, renesansowym kościołem ufundowanym przez Jana Zamoyskiego. Katedrę można zwiedzić w środku, a pod katedrą pochowani są wszyscy z rodu Zamoyski. Też można zwiedzać sobie tamte miejsca. Także wychodzimy z katedry. Bardzo polecamy, jak będziecie w okolicy, odwiedzić też katedrę. Poza mszami jest dookoła dużo takich naw bocznych. Jedna z tych naw po prawej stronie z przodu jest nawa rodziny Zamoyskich i całej ordynacji. Jest tam pochowany również Jan Zamoyski z taką wielką płytą nagrobną. To też polecamy. Po wyjściu z katedry warto zobaczyć Muzeum Arsenał. Jest to muzeum składające się z 3 pomieszczeń. Z arsenału, z prochowni oraz z części, gdzie są pokazane różne pojazdy pancerne i broń. Także bardzo polecamy to muzeum, można tutaj przyjść, pozwiedzać. Na pewno tak myślę, że około 2 godzin to jest spokojnie. Można to wszystko zobaczyć. Warto również przyjść do tego parku, który znajduje się również bliziutko. Myślę, że tak spod Arsenału to jest jakieś 10 minut pieszo. Pospacerować, jest to piękny park. W środku jest tam restauracja, nie wiem, czy będzie to widać, ale można tam sobie zatrzymać się i wypić kawę. Także to też bardzo polecamy z Zamościa. Następną bardzo fajną atrakcją w Zamościu jest Zamojski Ogród Zoologiczny. Ogród ma powierzchnię 13,8 hektara. Zamieszkują go 2524 zwierzęta, aż z 312 gatunków. Myślę, że spokojnie 3 godziny na zwiedzenie całego zoo to jest czas, który musicie tutaj zarezerwować. Niestety już tak szaro jest na dworze, więc robi się ciemno, ale tak, ceny w zoo tak się prezentują. 35 zł bilet ulgowy, bilet normalny 45 zł, no i tak dalej. My do zoo nie wchodzimy tym razem, ponieważ byliśmy tu już paręnaście razy, ale warto przyjechać, polecamy. Jedna z głównych atrakcji w Zamościu. Witajcie w kolejnym dniu. Niestety wczoraj już nas zmrok zastał i dalej nic nie zdążyliśmy nagrać, ale dzisiaj kontynuujemy. W Zamościu, bardzo blisko Starówki, jest też kemping, także dla wszystkich zainteresowanych, którzy przyjeżdżają kamperem lub z przyczepą kempingową, można tutaj wjechać, zostawić. Myślę, że tak 15-20 minut spacerkiem jest stąd do Starówki. Wejdziemy do środka, zobaczymy, czy pozwolą nam tutaj nagrać, bo niestety teraz jesteśmy bez kampera, kamper został w Anglii. Czyli tak prezentowały się ceny, tak jak widzieliście na tych cennikach przed chwilą zrobiłem. Kemping jest czynny cały rok, na terenie kempingu jest restauracja, korty tenisowe. Nieduży kemping, ale myślę, że
warto się tutaj zatrzymać. Dobrze kochani, ja się z wami żegnam. Zobaczyliście najważniejsze atrakcje w Zamościu, także zapraszamy do odwiedzin tego miasta. Naprawdę warto tutaj przyjechać, szczególnie w sezonie, ale tak jak teraz zimą też jest fajnie. Także ja się z wami żegnam, pozdrawiam wszystkich serdecznie, dziękuję, że oglądaliście tego vloga i zapraszam na następny vlog, gdzie pokażę wam, co warto zobaczyć w okolicach tego Zamościa. Także w tym rejonie warto odwiedzić Roztocze, pokażemy te miejsca, także zostańcie z nami, dajcie jakiegoś kciuka, jakiś komentarz, jeżeli wam się podobało, a do osób, którzy nas jeszcze nie subskrybują, zachęcam do subskrypcji. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!